Witamy w podcaście śledczym. Przy mikrofonach Daniel Flis i Anna Gielewska. Podcast śledczy zagląda za kulisy śledztw Front Story, pierwszej w Polsce niezależnej redakcji śledczej. To dzięki Wam możemy śledzić sprawy, które są naprawdę ważne. Jeśli cenicie naszą pracę, wesprzyjcie nas na frontstory.pl/wspieram. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sytuacji na Węgrzech, gdzie już 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne. Pierwszy od kilku kadencji, w których Viktor Orbán realnie obawia się utraty władzy. W sondażach zdecydowanie prowadzi opozycyjna TISA, a w ostatnich tygodniach kampanii dziennikarskie śledztwa ujawniają kolejne afery obciążające reżim Orbána. I właśnie tym aferom dzisiaj będziemy się przyglądać bliżej w szczególnym gronie razem z Wojtkiem Cieślą, redaktorem naczelnym Front Story. Dzień dobry. Cześć. Porozmawiamy przede wszystkim o śledztwach, których współautorami są Wojtek i Ania, oraz nasz redakcyjny kolega Sabold Spani, który pisze dla Visquare.org, portalu, który wydaje Fundacja Reporterów, którego redaktor naczelną jest Ania, i pisze też dla węgierskiego portalu śledczego Direct36. Od ponad dekady śledzi wpływy Rosji na Węgrzech i w ciągu ostatnich kilkunastu dni opublikował materiały, które sprawiły, że rząd Orbána oskarżył go o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim porozmawiamy z Sabim, to myślę, że tutaj na szczególną naszą uwagę zasługuje ostatnia publikacja Front Story, Visquare, a także naszych zagranicznych partnerów. Śledztwo Hotline z Kremlem, czyli gorąca linia, w którym ujawniliśmy, jak Péter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ-u, koordynuje już w taki sposób, bym powiedziała, oczywisty politykę Węgier z Siergiejem Ławrowem, szefem z kolei rosyjskiego MSZ-u, z przedstawicielem Kremla, wbrew interesom Unii Europejskiej, wbrew Ukrainie. Słuchaj, ja dzwonię do ciebie na wyraźną prośbę Alishera i on po prostu poprosił mnie, żebym ci przypomniał, że miałeś coś załatwić w kwestii jego siostry. Pani Ismailowa. Tak, Tak. absolutnie. Sprawa wygląda następująco, że razem ze Słowakami składamy wniosek do Unii Europejskiej o jej wykreślenie. Złożymy go w przyszłym tygodniu. I gdy nowy okres oceny się rozpocznie, zostanie to umieszczone w porządku obrad i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ją odsunąć. Także to śledztwo, powiedziałabym, miało gigantyczny impact i ta publikacja jest w tej chwili cytowana na całym świecie przez różne międzynarodowe media, polityków. Właściwie chyba już, Wojtek, wszyscy skomentowali nasze ostatnie śledztwo. Wszyscy skomentowali, to prawda. To może teraz my skomentujemy. Proszę bardzo. Zasłuchałem się trochę na słowie koordynuje, którego użyłaś w odniesieniu do tego, w jaki sposób Szijjártó, szef węgierskiego MSZ-u, prowadzi politykę zagraniczną. I zacząłem się zastanawiać, czy jak pies, którego wołasz i ocierać się o nogę, też coś z tobą koordynuje, bo to jest dokładnie taka sytuacja. To znaczy, o czym w ogóle jest cała ta historia, o czym było to śledztwo i dlaczego tylu kucharzy zebrało się przy jednym garnuszku, czyli dlaczego tyle dziennikarskich, niezależnych mediów pochyliło się nad jedną historią. No pochyliło się dlatego, że to jest bardzo ciekawe. To znaczy, wszyscy od dawna wiedzieli, że Szijjártó jest politykiem prorosyjskim, podobnie jak Viktor Orbán jest politykiem prorosyjskim. Tu nie odkrywamy żadnej tajemnicy, niestety. Natomiast nie znaliśmy szczegółów, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób się odbywa to wszystko i jak tak naprawdę wyglądają relacje tych dwóch mężczyzn. To znaczy, jak ja sobie myślę, dyplomacja, to wyobrażam sobie rozmowy takich mężów stanu, którzy siadają i po prostu jak równorzędni partnerzy wymieniają się różnymi uwagami, informacjami i tak dalej. A z taśm, które myśmy opublikowali, wynika,
że Sijarto jest takim po prostu usłużnym, takim w sposób obrzydliwy, nadskakującym, nie wiem jak to szukam słowa, słowo kelner obrażałoby kelnerów. Jest takim po prostu usłużnym człowieczkiem, który spija dosłownie każde słowo z ust tego Ławrowa. I tak zwyczajnie po ludzku zachowuje się w sposób straszny. Jak sobie jednak przypomnimy, że rozmawia minister spraw zagranicznych jednego kraju z ministrem Kraju unijnego, podkreślmy. Tak, to jeszcze jest dodatkowy walor tego wszystkiego. Jednak z tym bulterierem Ławrowem, który takich pewnie jak Sijarto tam zjada na śniadanie razem z jajecznicą, widać tę olbrzymią dysproporcję jakby relacji. To znaczy Sijarto, tak jak mówię, jest taki nadskakujący, zabiega o to, żeby ten Ławrow mu jakieś dobre słowo rzucił. A jeszcze powiem, skoro już jestem przy głosie, dorwałem się do mikrofonu, zacząłem mówić o tym, dlaczego taki tłumek tych niezależnych centrów dziennikarskich się zebrał przy tej historii, dlatego, że my działamy w ten sposób i to w ogóle pewnie jest jedną z przyczyn, dlaczego Węgry dzisiaj ścigają naszego kolegę Szabolcsa. Działamy w ten sposób, że naszym DNA w takich centrach jak nasze jest współpraca, czyli tam, gdzie nie wiem, duże redakcje albo nie mają siły, albo ochoty, żeby robić coś wspólnie, dla nas to jest w ogóle naturalne. Znaczy, że my się skrzykujemy, słuchajcie, jest super temat, powinniśmy go zrobić razem, bo wy macie kawałek tej historii, my mamy inny kawałek albo jakiś kawałek ekspertyzy. I tak było też w tym przypadku. To znaczy, że parę mediów z kilku krajów regionu postanowiło tę historię zrobić razem. A I potem się ułożyć zaczęło. te puzzle, prawda? Ponieważ cała ta historia składa się z takich różnych właśnie elementów, puzli. Z jednej strony mamy rozmowę poświęconą sankcjom, konkretnej postaci, o której za moment. Z drugiej strony w ogóle jakby szerszym, wrócę do tego słowa, koordynowaniu, blokowania przerw w dostawach rosyjskiej energii i gazu. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o tym tonie, tak, rzeczywiście ten ton jest uderzający. On jest jakby konieczny do takiego posłuchania sam w sobie, prawda? Czyli zapraszamy na naszą stronę internetową frontstory.pl, gdzie można sobie odsłuchać taśmy z nagraniem między Sijarto i Ławrowem i posłuchać właśnie tego, o czym mówi Wojtek. Natomiast wydaje mi się, że jednak to, co jest również dosyć szokujące, przynajmniej dla mnie, to jest treść tego, o czym oni rozmawiają. Nie wiem, Daniel, czy zwróciłeś uwagę na to? Tak, i właśnie o treść chciałem zapytać, bo wiemy już, że to jest super materiał, że zwrócił uwagę. Myślę, że nawet damy Państwu posłuchać tego materiału, przynajmniej w fragmentach w dalszej części odcinka. Ale teraz właśnie chciałbym was zapytać, czego dotyczyły te rozmowy i od razu zadam dodatkowe pytanie. Czy to są tematy rozmów, które rzeczywiście minister spraw kraju unijnego powinien poruszać z ministrem spraw zagranicznych Rosji? Ja myślę, że tutaj świetną odpowiedzią jest reakcja na to, czy powinien, czy nie. Jest reakcja właściwie wszystkich top unijnych oficjeli i dyplomatów po tym, jak opublikowaliśmy te taśmy. Kaja Kallas na przykład powiedziała, że unijni ministrowie powinni pracować dla Unii Europejskiej, a nie dla Rosji. I wydaje mi się, że to jest takie dosyć dobitne podsumowanie tego, bo mniej więcej właśnie na tym polega ta treść, o której opowiadamy. To znaczy opowiadamy o takim systematycznym działaniu Węgier na rzecz blokowania sankcji, zarówno wobec poszczególnych osób, jak i całych pakietów sankcji i w ogóle grania tą kartą sankcyjną przy tym, żeby jak najmniej Rosji zaszkodzić, czy jak najbardziej jakby powstrzymać niekorzystne dla Kremla działania unijne po inwazji na Ukrainę. No i taki konkretny przykład, któremu się bliżej przyjrzeliśmy, to sprawa siostry rosyjskiego
rosyjskiego oligarchy Alishera Usmanowa, która no, jest właśnie taka dosyć bulwersująca, bo cała ta taśma, którą publikujemy, pokazuje, jak Ławrow twierdzi, że na prośbę Alishera, swojego kolegi, czyli tego biznesmena właśnie, rosyjskiego oligarchy, próbuje doprowadzić do usunięcia z tych list sankcyjnych jego siostry. Skutecznie. I tam jeszcze się włącza ochoczo Słowacja oprócz Węgier. Także myślę, że tutaj no to właśnie jest takie zakulisowe spojrzenie na to, jak to naprawdę wygląda. Myślę, że warto tutaj wytłumaczyć słuchaczom na wszelki wypadek, że to blokowanie było w ogóle możliwe, dlatego że w tej kwestii potrzebna jest jednomyślność w krajach unijnych. Dlatego wystarczyło, żeby rosyjskie MSZ znalazło jednego chętnego do współpracy ministra spraw zagranicznych, żeby odpowiednie osoby przed sankcjami uchronić. Wojtek, widzę, że zamyśliłeś się głęboko, chcesz coś dodać. Zamyśliłem się, bo mnie nawet nie tyle, że treść, tak jak mówiłem, to że Sijarto współpracuje z Kremlem, to oczywista oczywistość, ale jednak, jak mawiał Adam Michnik, Cyryl jak Cyryl, ale te metody, jak się słucha tego i słyszy się, w jaki sposób Ławrow wystawia piłeczki Sijarcie, jak ten ochoczo to podchwytuje, jak właściwie na każde skinienie szefa rosyjskiej dyplomacji, on tylko potakuje i ewentualnie przeprasza, że tam czy może tutaj jakieś opóźnienie, ale wszystko będzie dobrze i rzeczywiście jest dobrze, bo udaje mu się wydłubać tę siostrę, tak, z zasięgu sankcji. To jest coś takiego, znaczy to jest obrzydliwe tak w ogóle na takim ludzkim poziomie, jak sobie uświadamiam, że to jest jednak rozmowa dwóch dyplomatów i że to jest takie tak strasznie nierówne. To znaczy widać, że Węgry są absolutnie na pasku Rosji, są agentem Rosji w Unii Europejskiej, są strażnikiem interesów rosyjskich i jeśli zadzwoni Ławrow i powie, że właśnie, nie wiem, przez przypadek jego hydraulik się dostał na listę sankcyjną i trzeba go teraz stamtąd wyciągnąć, Sijarto to zrobi, tak? Znaczy zablokuje bardzo poważne jakieś negocjacje, albo będzie grał tą kartą, znaczy będzie blokował sprawę sankcji, bo będzie chciał ugrać coś gdzie indziej i podejrzewam, że to jest sposób myślenia Sijarty i on na siebie tak nie patrzy krytycznie, jak my dzisiaj w tym studiu, na niego i na jego dialogi z Ławrowem. Myślę, że Sijarcie się wydaje, że jest szczwanym lisem, zręcznym graczem, człowiekiem, który tutaj właśnie interes narodowy Węgier w jakiś sposób obsługuje i załatwia, bo z tym Ławrowem tutaj to wyciągnięcie kogoś z sankcji to nie jest aż taka duża sprawa, bo dzięki temu, nie wiem, Węgry będą mieć nieograniczony dostęp do rosyjskiej energii. Zresztą Sijarto wielokrotnie sam publicznie podnosił to, że jakby jego atutem dzisiaj w Europie jest to, że on właściwie w Moskwie ma otwarte wszędzie drzwi, że ma otwarte kanały komunikacji, podczas gdy reszta świata te kanały już skutecznie pozamykała z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Sijarto cały czas w jakiś sposób kugluje tym. No to jest dojmujące, no, jak się tego słucha. Ja myślę też, że to, co mówisz o tym, że Węgry de facto pełniły rolę przez ostatnie lata, zwłaszcza po wybuchu wojny, rolę agenta Kremla, to jest jednak ważne, bo już wcześniej wiadomo było, że Węgry są takim enfant terrible Unii Europejskiej. Natomiast przez długi czas Orbánowi udawało się grać na dwóch fortepianach. To znaczy jeszcze zanim go wyrzucili z Europarlamentu, z tej samej formacji, w której jest do dzisiaj Koalicja Obywatelska, czyli z Europejskiej Partii Ludowej, przypomnijmy, tak, dzisiaj Orbán już oczywiście jest na czele zupełnie nowej, far-rightowej formacji, ale on tam przez lata sobie pogrywał na tych dwóch fortepianach. Natomiast po wybuchu wojny maski opadły, to znaczy ten kurs na Rosję, na Kreml jest bardzo wyraźny i oczywiście to, co ujawniliśmy, no myślę, że jest tutaj w ogóle taką historią bez precedensu, ale też jest elementem szerszej układanki i takich jakby całej palety
prokremlowskich działań Węgier, nie tylko na arenie unijnej, ale też wprost, bezpośrednio. I tak jak Daniel wspomniałeś, i to jest właśnie tak, że w tym naszym anglojęzycznym portalu Visquerze od lat opisujemy te rosyjskie wpływy w Europie Środkowej, na Węgrzech, tego w jaki sposób Węgrzy i Słowacy współpracują ze sobą i bliżej im częściej do Kremla niż do Brukseli. Także myślę, że to się wszystko wpisuje w taki coraz bardziej wyraźny i jasny w sensie klarowny obraz. Zresztą jakby wystarczy pojechać dzisiaj w przededniu wyborów do Budapesztu, pooglądać te ulice oblepione tymi strasznymi billboardami pokazującymi wykrzywioną twarz Władimira Zełenskiego, wykrzywione twarze Ursuli von der Leyen i europejskich dyplomatów. I ja myślę, że właśnie o tym więcej nam opowie Szabolcs, to znaczy co się dzieje tak naprawdę w tych ostatnich tygodniach kampanii, po jakie szalone zupełnie metody i środki sięga reżim Orbana, żeby utrzymać tę kruszącą się władzę. Po raz pierwszy dowiedziałem się pod koniec lutego ze źródła, że Rosja planuje ingerować w węgierskie wybory. To była pierwsza szalona rzecz, jakiej się dowiedziałem. Potem zacząłem to badać i opublikowaliśmy w WeSquare informację, że Kreml zlecił Siergiejowi Kirijence, zastępcy szefa administracji Władimira Putina, nadzorowanie kampanii ingerencji w wybory na Węgrzech. To ten sam człowiek, który nadzorował ingerencję w Mołdawii i inne wcześniejsze wybory. W Front Story i WeSquare pisaliśmy o wyciekach z Kremla, a także o roli Siergieja Kirijenki w poprzedniej, nie tylko zagranicznej, ale i wewnętrznej rosyjskiej tzw. wojnie informacyjnej, mającej przekonać wyborców Putina i proputinowskich wyborców poza Rosją do głosowania na właściwego człowieka. I informowałem też, że oprócz roli Kirijenki w tym wszystkim, Kreml wysłał także 3 oficerów GRU, czyli oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego, na Węgry, którzy przyjechali, by brać udział w tej kampanii manipulacji mediami społecznościowymi. I oczywiście, kiedy jako pierwszy to opublikowałem, węgierski rząd zaczął mnie atakować. Wtedy zaczęły się ataki personalne, zaprzeczanie wszystkiemu, mówienie, że to wszystko bzdury, że to nieprawda. Potem to Financial Times faktycznie zdobył szczegółowe dokumenty z operacji Siergieja Kirijenki, czyli plany ingerencji w kampanię w mediach społecznościowych na Węgrzech. I zasadniczo te plany obejmowały rozpowszechnianie i tworzenie propagandowych treści generowanych przez AI, przy czym Rosjanie próbowali ukryć ich pochodzenie, więc starali się przedstawić to jako oddolną węgierską kampanię AI. A plan zakładał dystrybuowanie ich przez wcześniej wytypowanych 80 proorbanowskich influencerów, tak żeby nie były to rosyjskie konta, lecz węgierskie konta rozpowszechniające treści, które wyglądają na węgierskie, choć w rzeczywistości wszystko zaplanowano na Kremlu. Financial Times napisał też, że te plany wskazywały także 30 tak zwanych krytycznych lub antyorbanowskich influencerów, wobec których plan był dokładnie odwrotny. Należało ich tłumić i próbować ograniczyć ich zasięgi. A potem wielką sensacją był tekst Washington Post autorstwa Catherine Belton, autorki słynnej książki Ludzie Putina, która cytowała źródło z zachodniego wywiadu, mówiące, że uzyskano teraz poważniejszy plan z Wydziału Aktywnych Działań SWR, który nazywał się Game Changer, czyli tak brzmiała nazwa planu. I zasadniczo pojawił się pomysł, że powinno dojść do upozorowanej, fałszywej próby zamachu na Viktora Orbana w trakcie kampanii, tak aby uwaga przesunęła się z normalnych tematów kampanii, takich jak koszty życia, inflacja, problemy gospodarcze, na kwestie bezpieczeństwa państwa i dobrostanu przywódcy.
Oczywiście, kiedy takie plany zostają ujawnione i opublikowane, Rosjanie 2 razy się zastanowią, czy chcą je rzeczywiście zrealizować, ale właśnie wtedy wszystko zaczęło robić się naprawdę szalone. I wtedy 5 marca wydarzyło się to, że na Węgrzech węgierskie służby antyterrorystyczne zatrzymały 2 ciężarówki przewożące gotówkę z Raiffeisenbanku w Wiedniu do Kijowa na Ukrainę, a były to w pełni legalne transfery bankowe. Ale węgierski rząd twierdził, że to jakaś szemrana operacja prania pieniędzy i że Ukraińcy próbują też w ten sposób finansować węgierską opozycję. To było więc skrajnie podejrzane. Okazało się też, że cała ta akcja nie miała absolutnie żadnej podstawy prawnej. I znowu w Wisquare wyjaśniłem kulisy tego, co się stało, poprzez rozmowy ze źródłami mającymi bezpośrednią wiedzę o szczegółach tej operacji. I okazało się, że służby specjalne Viktora Orbana szukały okazji do zorganizowania prowokacji przeciwko Ukrainie i w związku z tym obserwowały ten konwój bankowy. Najpierw myślały, że znajdą jakąś broń, bo oczywiście ci ochroniarze przewożący i pilnujący pieniędzy powinni mieć broń. Ale w samochodzie nie było żadnej broni, więc plan A, opracowany przez ludzi z wywiadu Orbana, zakładał znalezienie tej broni i potem stworzenie narracji, że ci ukraińscy bankowi ochroniarze chcą dokonać zbrojnej agresji albo zamachu, albo że przemycali broń. Naprawdę więc liczyli, że coś znajdą, ale nie znaleźli niczego. A potem uruchomiono plan B, czyli coś w rodzaju bardzo marnego śledztwa skarbówki w sprawie prania pieniędzy. Ale nawet Urząd Skarbowy nic o tym nie wiedział, więc poproszono go dopiero później o stworzenie jakiejś podstawy prawnej dla tego, co już zrobiliśmy. A najsmutniejsze jest to, że ta prowokacja w pewnym sensie zadziałała, bo rzekomo Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, dowiedział się o tym konflikcie dość szybko, po tym jak doszło do niego około południa 5 marca. A kilka godzin później zwołał konferencję prasową, na której padło kilka bardzo niefortunnych zdań. Nie wymienił na głos nazwiska Viktora Orbana, ale zasadniczo powiedział, Zełenski powiedział, że ten człowiek, który blokuje tę unijną pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów, że da swoim żołnierzom numer telefonu tego faceta i oni z nim porozmawiają, co zostało powszechnie odebrane jako bezpośrednia groźba fizyczna wobec Viktora Orbana i faktycznie brzmiało to dość groźnie. Ale właśnie taki był cel tego rodzaju prowokacji. To był ogromny prezent wyborczy dla Orbana. Następnego dnia zobaczyliśmy coś bezprecedensowego. To był prawdziwy teatr polityczny. Viktor Orban dzwonił do swoich córek, mówiąc im, że wiecie, Ukraińcy mi grozili, ale nie martwcie się, nic mi nie będzie. Wy przeczytacie o tym w wiadomościach, ale nie martwcie się o mnie. To było kompletnie niedorzeczne. Naprawdę, nie widzieliśmy czegoś takiego. Orban zawsze próbował grać męża stanu, a tutaj był jak bardzo zły aktor. To były więc jedne z najbardziej szalonych rzeczy, jakie widzieliśmy od dawna, ale okazało się, że to tylko wstęp do całej tej szalonej kampanii. I obecnie wciąż nie rozumiemy, jak to mogło się wydarzyć, że Viktor Orban i jego rząd próbują przekonać wszystkich, że ktoś, a oni już wskazują palcem na Ukrainę, mówią już otwarcie, że to była Ukraina, że ktoś próbował wysadzić tak zwany gazociąg Turkstream w Serbii, ten odcinek, który łączy gazociąg między Serbią a Węgrami. The section that connects the pipeline between Serbia and Hungary. A podstawą tego było to, że kilka dni temu znaleziono 2 plecaki z 4 kilogramami materiałów wybuchowych, jakieś kilometr od gazociągu.
Ale w jakiś sposób serbskie władze natychmiast wysłały tam ogromny kontyngent żołnierzy, a także serbskie media państwowe od razu były na miejscu. I całą tę sprawę rozdmuchano jako spisek, według którego Ukraina próbuje przeprowadzić atak terrorystyczny przeciwko Węgrom poprzez sabotowanie dostaw energii do kraju. Tymczasem zarówno ja, jak i inni dziennikarze, a także węgiersko-rosyjscy eksperci słyszeli o tym dokładnym scenariuszu już tygodnie wcześniej. Źródła powiązane z rządem mówiły nam, że pewien węgierski biznesmen związany z władzą dostał zadanie zorganizowania fałszywego spisku terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych dotyczącego infrastruktury w Serbii lub Bośni, która jest ważna dla Węgier. Mieliśmy więc wszystkie te szczegóły, a Andras Racz, czołowy rosyjski ekspert od bezpieczeństwa na Węgrzech, faktycznie napisał o tym scenariuszu 3 dni, zanim do tego doszło. Napisał więc, że chodzić będzie o Turkstream, napisał, że pojawią się materiały wybuchowe i powiedział też, że stoi za tym rosyjskie zaangażowanie oraz rosyjski mózg całej tej operacji. Przez całą kampanię wyborczą na Węgrzech w poprzednich miesiącach temat ataku pod fałszywą flagą był stale dyskutowany, czy do niego dojdzie, czy nie. I faktycznie w bardzo nieudolny i bardzo szybko obalony sposób, ale jednak do tego doszło w ostatnich dniach. Sabolcz, to o czym mówisz, to rzeczywiście jest przedziwna seria wydarzeń, przypadków, zbiegów okoliczności i rzeczy, których nikt przed końcem kampanii się nie spodziewał. Natomiast w tym czasie przed wyborami na Węgrzech zdarzyło się coś jeszcze. Ty nagle znalazłeś się w środku dosyć potężnego sztormu. O co chodziło? Pierwsze ataki personalne zaczęły się na początku marca, kiedy opisałem rosyjską ingerencję w WeSquare. Atakowano mnie jako kłamcę. Zarzucano mi spisek z zagranicznymi służbami wywiadowczymi, żeby sprzedawać historię przypominającą tzw. Russiagate z kampanii wyborczej w USA z 2016 roku, bo skrajna prawica i prorosyjska część amerykańskiej opinii publicznej uważają, że nie było żadnej rosyjskiej ingerencji w kampanię wyborczą w 2016 roku, że to był mistyfikacja mająca jedynie podważyć wiarygodność zwycięstwa Donalda Trumpa. Oskarżano mnie więc o próbę stworzenia podobnej mistyfikacji, by podważyć nieuniknione zwycięstwo Viktora Orbana w wyborach 12 kwietnia. Już wtedy było więc dość oczywiste, że jestem na celowniku. Niektórzy ważni politycy, jak szef klubu partii rządzącej i inni, mówili już otwarcie, że Szabolcs Pani to zdrajca i że Szabolcs Pani jest zagranicznym agentem oraz współpracuje z zagranicznymi służbami wywiadowczymi. Potem, gdy pracowałem nad śledztwem na temat Ławrowa i Szijartu i przygotowywałem publikację różnych innych dość wybuchowych materiałów, jedno z prorządowych mediów propagandowych nagle opublikowało tajne nagranie mojej rozmowy z wrażliwym źródłem, w której próbowałem zdobyć informacje i potwierdzić, w jaki sposób Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, i Peter Szijartu komunikują się, jakich numerów używają, a także próbowałem ustalić, czy istnieje tajne urządzenie, coś w rodzaju tak zwanego urządzenia do komunikacji agenturalnej, którego Szijartu używa z Ławrowem. A fragmenty tej rozmowy zostały przechwycone i zmontowane oraz przedstawione tak, że oskarżono mnie o spiskowanie z zagranicznymi służbami wywiadowczymi, o to, że podałem numer telefonu Szijartu służbom, żeby mogły go podsłuchiwać, i o wszelkie inne bzdury. Potem rozpoczął się bardzo skoordynowany atak przeciwko mnie, który kulminował najpierw tym, że szef kancelarii Viktora Orbana, Gergely Gulias, na cotygodniowej konferencji prasowej powiedział, że Szabolcs Pani jest ukraińskim szpiegiem.
A potem dodał też, że rząd złoży zawiadomienie karne przeciwko mnie pod zarzutem szpiegostwa. Co więcej, sam Viktor Orban na swoich platformach społecznościowych i kontach publikował moje nazwisko, pisząc, że Szabolcs Pani współpracuje z obcym wywiadem i jest zdrajcą. Był to więc bardzo, bardzo, bardzo ciężki atak i coś naprawdę bezprecedensowego, bo Viktor Orban nie tylko nigdy nie wypowiadał, ani nie wymieniał nazwisk dziennikarzy, którzy, wiecie, prowadzili wobec niego śledztwa, ale przez większość czasu starał się też nie wymieniać nazwiska własnego rywala. To taki rodzaj magicznego myślenia, że jeśli nie wypowiadasz nazwisk swoich rywali i tych, którzy cię krytykują, to oni nie istnieją. Zawsze próbował przedstawiać siebie jako tego, który unosi się ponad węgierskim życiem publicznym, a ci wszyscy nieistotni dziennikarze i opozycyjni politycy nigdy nie sięgną poziomu, na którym on się znajduje. Ale wygląda na to, że z jakiegoś powodu udało mi się zajść mu za skórę i wejść pod skórę całemu rządowi tak głęboko, że porzucili tę strategię i wynieśli mnie do poziomu, na którym zasadniczo skierowali na mnie wszystkie swoje propagandowe działa, co przyniosło tylko znacznie większy rozgłos moim publikacjom. I jestem wam bardzo wdzięczny, że mogliśmy opublikować to śledztwo Ławrow-Szijartu w odpowiednim momencie, bo pokazało, że to, do czego dążyłem, było realne. Chciałem udowodnić, że Siergiej Ławrow i Peter Szijartu zasadniczo spiskują, by manipulować decyzjami UE o sankcjach oraz że Szijartu ujawnia wrażliwe informacje, że te rzeczy są realne i udowodniliśmy to dzięki transkrypcjom i nagraniom audio. Jak to jest? Jak się czujesz z tym, że zostałeś jednym z głównych celów ataku swojego premiera? Cóż, to dziwne uczucie, bo jestem introwertykiem i dziennikarzem, który pisze artykuły. Nie lubię występować nawet w podcastach, przed kamerą i w ogóle. I nagle widziałem swoją twarz wszędzie. Dostałem setki wiadomości. Ludzie martwili się o mnie. Oferowali wszelkiego rodzaju pomoc. Dostałem tak dużo solidarności, miłości i wsparcia, że nigdy bym nie pomyślał, że spotka mnie coś takiego w życiu. To było po prostu bardzo, bardzo przytłaczające wsparcie. I to naprawdę pomogło mi przejść przez ten okres. Bo znowu było tak wiele ataków przeciwko mnie, że bez takiego bardzo mocnego wsparcia ze strony środowiska dziennikarskiego, zagranicznych dziennikarzy, także w Polsce. To było dla mnie naprawdę ważne, żeby móc iść dalej. No tak jak mówił Szabolcs, po tych jego ostatnich publikacjach, po naszych publikacjach, nikt nie ma już wątpliwości, jak to naprawdę było z Szijarto i z Ławrowem. Niezwykłe to wszystko, wprost z sowieckiego playbooka, co usłyszeliśmy, co się działo na Węgrzech w tych ostatnich tygodniach, co się działo wobec naszego dziennikarza. No ale to też już nie pierwszy raz, tak jak Wojtek mówiłeś wcześniej, kiedy Orban oskarża dziennikarzy, nienawidzi tego, co robią. Już wcześniej mieliśmy takie sytuacje, kiedy nas oskarżało słynne Biuro do Spraw Suwerenności, prawda? Orban zbudował cały system, jakby nie tylko oligarchiczny, to znaczy to państwo jest złe, popsute, skorumpowane na wielu poziomach. Nawet jeśli TISA, czyli opozycyjna partia, wygra wybory, będzie bardzo trudno zdemontować to, co na Węgrzech przez ostatnich ponad 16 lat Orban z kolegami zrobili, czyli system, który jest spójny, gdzie bogaci koledzy zarabiają swoją działkę, zapewniają jakąś operacyjność rządzącej partii i tak dalej, więc ten system w ogóle znaliśmy. No, jakby nie było roku, nie było doniesienia z Węgier, żebyśmy nie słyszeli, nie wiem, o atakach na dziennikarzy za to, że dostali pieniądze od Sorosza, albo że zajmują się partią Fidesz, zamiast zajmować się innymi rzeczami. Wszyscy ci, którzy nie grają w orkiestrze Orbana, są jakby od razu z definicji wrogami publicznymi. Natomiast... I agentami.
Agentami chyba nie zawsze. No właśnie to próbuję powiedzieć. Że Ale jeszcze... my już byliśmy agentami Zachodu, Polski. To jest oczywiście kalka, Tak. którą Węgrzy przyswoili z kultury rosyjskiej, bo to stamtąd wyszło to słynne prawodawstwo, które zresztą w Polsce też była taka próba. Przypominam, jeszcze za poprzedniego rządu, żeby tych, którzy na przykład... Możemy przypomnieć nazwę partii, która wysunęła tę propozycję. To była Solidarna Polska, jak dziś pamiętam. Pozdrawiamy pana Janusza Kowalskiego. A kto tam teraz w Budapeszcie bawi z Solidarnej Polski dawnej? Ja wiem, parę osób chyba. I tak Cały dosyć czas? trwale, przynajmniej do wyborów, ale nie było takiej sytuacji, żeby po prostu wychodził premier rządu i mówił o jakimś człowieku, dziennikarzu, że jest szpiegiem. Tak? To znaczy, i mówił to na podstawie jego dziennikarskiej działalności. No nie szpiegowskiej działalności, tylko przypominam, że Szabolcs próbował ustalić numer telefonu do ministra spraw zagranicznych. Jeden z wielu, które ten minister posiada, więc dziennikarska staranność nakazywała mu ustalić je wszystkie, żeby coś tam posprawdzać. I z To w tego ogóle jest fascynujące, o czym żeśmy napisali w tym ostatnim śledztwie, że Sijarto z Ławrowem rozmawia na GSM-ie. Nie na żadnych szyfrowanych komunikatorach. Może więc... otwartość kanałów komunikacji z Rosją właśnie na tym polega, że rozmawiasz na tak naprawdę niebezpiecznej linii, ale no nie było takiej historii. To jest w ogóle bez precedensu. Ja nie pamiętam, a jakoś się interesuję Węgrami od wielu, wielu lat, żeby tego rozmiaru akcja miała miejsce, co oczywiście może świadczyć o wielu rzeczach. Może świadczyć o tym, że Orbánowi i jego ekipie pali się grunt pod nogami. Rzeczywiście ta końcówka kampanii jest bardzo dynamiczna, jest bardzo gorąca. Chwytają się, no tonący się brzydko chwyta, tak? Więc robią wszystko, żeby jakoś zohydzić tę demokratyczną stronę dziennikarzy, którzy nie są tubami propagandowymi, tylko wykonują swoją robotę, żeby ich zohydzić opinii publicznej i stworzyć taki spójny przekaz, że właściwie tu jesteśmy w tej oblężonej twierdzy, atakują nas obcy, bo to jest też fajny argument, nie? Powiedzieć, że jesteś obca, że jesteś zagranicznym agentem i teraz jakby ta nasza naszość będzie w opozycji do tego, co obce, złe, zewnętrzne. I jakby wiecie, no z Polski też trochę znamy te melodie. Były różnego rodzaju akcje przeciwko dziennikarzom za różnych rządów, za różnych reżimów, ale nigdy nie było tak grubo. I myślę, że też dlatego właśnie tak mocny głos popłynął z całego świata. To, o czym opowiadał nam Szabolcs, że to było dla niego ważne, ale ja też myślę, że to jest w ogóle ważne dla dziennikarstwa i dlatego, żeby pokazać jakby czym się różni niezależne dziennikarstwo od machiny propagandowej i ten głos jednoznaczny, wsparcia, które popłynęło z całego świata, listów, ponad 200 podpisów dziennikarzy z Europy Środkowej, z całego świata pod takim protestem, no, brakiem zgody na takie praktyki i oczekiwaniem też ze strony różnych instytucji, także unijnych, jakiejś reakcji. Myślę, że to jest bardzo ważne, że taki głos się tutaj pojawił, bo te pokusy i zapędy nie znikną. Nawet jeśli Orbán przegra wybory, ten playbook tego rodzaju antydemokratycznych populistów, w którego jednym z pierwszych elementów jest atakowanie dziennikarzy, dyskredytowanie ustaleń niezależnych mediów, no jakby ma się całkiem dobrze na całym świecie. No tylko, że ja myślałem, że on się już nie ma dobrze, bo to, możemy to nazywać playbookiem, to jest bardzo ładne słowo, współczesne i takie angielskie, ale to jest przecież stalinizm, przecież to są metody stalinowskie, przecież to się działo w latach 20., 30. i później. To znaczy, to nie jest dyskredytacja przeciwnika. Dyskredytacja przeciwnika to jest powiedzenie, że mu, nie wiem, z buzi śmierdzi, tak? A tu jest próba zniszczenia człowieka, no bo jak masz się bronić, jak naprzeciwko siebie masz cały aparat państwa, premiera, służby, dyplomatów, polityków, którzy wychodzą, mówią, a ten pan jest szpiegiem. Co ja mam wyjść i powiedzieć, nie jestem szpiegiem. Tak, wyjdę i powiem, że nie jestem szpiegiem, bo nim nie jestem, ale to nie zabrzmi wiarygodnie. Jak ten człowiek ma się bronić? Jak inni mają się bronić? To jest jakby porażające, tak? To znaczy, możemy napisać 100 listów poparcia i dobrze, że je piszemy, bo one jakoś moralnie mają rację, tak? Ale realnie
Wyobraź sobie, że żyjesz na Węgrzech i nagle spotyka cię coś takiego, a ty masz rodzinę, a ty masz bliskich, wiesz, przyjaciół, różne rzeczy i co właściwie dalej. Załóżmy, że Orbán wygrywa te wybory. No to jest sytuacja tak naprawdę emigracyjna dla takiej osoby. No, co ten człowiek ma zrobić? Przy czym pamiętajmy, że z Węgier wyjechało bardzo dużo ludzi i całkiem sporo dziennikarzy, którzy nie godzili się na te metody jeszcze wtedy o wiele łagodniejsze niż to, co dzieje się w tej chwili. Myślę, że czekamy na wyniki. Już na pewno przed następnym odcinkiem naszego podcastu wszystko będzie jasne i będzie wiadomo, ale też jestem głęboko przekonana co do tego, że jeszcze wiele o kulisach zarówno tej kampanii, jak i kulisach różnych działań i praktyk reżimu Orbána, jego najbliższych współpracowników będziemy odkrywać. I węgierscy dziennikarze, i my jako Wisquer, Front Story, także oczywiście jak zawsze zapraszamy do czytania nas, a także do wspierania na frontstory.pl/wspieram. To chyba wszystko w tym odcinku. Zapraszamy Dziękujemy. Dziękuję.